W tym roku podjęliśmy niezwykłe wyzwanie. Odwiedziliśmy Zanzibar i Bali, dwa rajskie kierunki, aby odkryć, który z nich jest lepszy na egzotyczne wakacje. Zastanawiasz się, które miejsce wybralibyśmy, gdybyśmy mogli polecieć tylko do jednego z nich? Witamy w raju. Odwiedziliśmy obie wyspy w odstępie miesiąca czasu i muszę powiedzieć, że oba miejsca potrafią naprawdę zachwycić, ale też oba miejsca mają swoje wady, o których opowiemy nieco później. Obie wyspy mają wysokie temperatury przez cały rok, jednak na obu jest też sezon deszczowy, który lepiej omijać, jeśli lubisz plażowanie. My na obu wyspach byliśmy poza porą mokrą, więc skupimy się na tych bardziej słonecznych miesiącach. Obie wyspy, choć egzotyczne i tropikalne, to znacznie różnią się od siebie. Bali ma wulkan, na który można się wspinać, aby podziwiać wschód słońca, wszechobecne pola ryżowe, czarne plaże, choć oczywiście nie wszystkie, i oczywiście wysokie fale idealne do surfowania na desce. Zanzibar z drugiej strony ma jasne, prawie białe plaże z piaskiem tak drobnym A ten piasek jest po prostu jak mąka, zobaczcie. i krystalicznie czystą wodą o niesamowitym kolorze. Nie ma tam gór czy wulkanów, wyspa jest bardziej płaska niż Bali. Tutaj za to znajdziesz cudowne sandbanki, czyli wyspy piaskowe powstające tylko przy odpływie. Moi drodzy, Darajani Market, czyli najbardziej przecenione koszty przypraw na całej wyspie chyba. Zanzibar to wyspa znana z handlu przyprawami i niestety też niewolnikami. Bardzo, bardzo burzliwa i przykra historia. Był to kiedyś ośrodek handlu niewolnikami. Można w Stone Town odwiedzić miejsce, gdzie kiedyś byli przetrzymywani niewolnicy, którzy byli następnie wystawiani na sprzedaż. To jest to miejsce, gdzie jest to taka mieszanka tych styli, co nie? Bo tu mamy portugalski styl, mamy arabski, indyjski, także to jest takie fajne miejsce, gdzie widać to wszystko tak jakby na talerzu w jednym miejscu. Trzy różne epoki w jednym miejscu. No tak, no bo Zanzibar jednak ma burzliwą historię. Zanzibar jest wyspą zamieszkałą w ponad 90% przez muzułmanów, jednak w większości barów, sklepów czy restauracji nie ma problemów z kupieniem np. alkoholu. Tutaj mamy sklep całodobowy, w którym można kupić dużo europejskich rzeczy. Tutaj zobaczcie, jaki wybór alko. Największy wybór alko w całym Badrze chyba. Nie ma też problemu z naszymi europejskimi strojami kąpielowymi dla pań. Jedynie lokalna społeczność prosi o uszanowanie ich tradycji i nie chodzenie w bikini po wiosce. Z drugiej strony mamy Bali. Indonezja też jest krajem w większości muzułmańskim, jednak sama wyspa Bali jest w większości hinduistyczna. Bali nazywana jest wyspą tysiąca świątyń. Jakby zliczyć je wszystkie, łącznie z tymi takimi małymi, przydomowymi, jest ich około 50 000. Dla Balijczyków religia jest bardzo ważna i spotkasz tam wiele ceremonii religijnych i festiwali. Miłośnicy zwiedzania, atrakcji, ciekawych i pięknych miejsc powinni być zachwyceni na obu wyspach. Zarówno na Zanzibarze, jak i na Bali odkryliśmy tyle niesamowitych miejsc, że ciężko byłoby tutaj o nich wszystkich wspomnieć. Zanzibar to na przykład m.in. snurkowanie przy niewielkiej i pięknej wysepce Mnemba, należącej do jednego z najbogatszych ludzi świata. Kto się domyśla do którego? Zanzibar to też Narodowy Park Jozani i jedynie tam występujący gatunek małp kolubus. Tam zobaczysz też największe przypływy, jakie kiedykolwiek miałem okazję oglądać. Z Zanzibaru wybierzesz się też na pobliskie wyspy, jak na przykład Tumbatu, gdzie nie ma samochodów ani dróg, a na miejscu wciąż parają się czarną magią. No słuchajcie, zobaczcie, jaką my jesteśmy atrakcją w tej wiosce. Na Zanzibarze nigdzie już tak nie ma, żeby biały człowiek był taką atrakcją, że za nim chodzą. So most of them they just believing also in the magic. Sometimes you need to have blood to drink the blood. Really it happens. Okej. Odwiedzisz też więzienną wyspę i wielkie żółwie. No i w końcu warto też pojechać na prawdziwe afrykańskie safari. Możemy pomóc zorganizować wyjazd na safari z najlepszym przewodnikiem, jakiego kiedykolwiek spotkaliśmy. Więcej info w opisie tego filmu. Po drugiej stronie mamy Bali z cudownymi i klimatycznymi świątyniami. Tam też zobaczysz piękne pola ryżowe. Wybierzesz się na spinaczkę na wulkan lub popłyniesz na wyspy Gili, aby snurkować przy pięknych podwodnych statuach. Bali to też ogromne statuły bogów, które zrobiły na nas spore wrażenie. Jak duże to jest, kamera na 100% nie odda, ale ja to kiedyś widziałem na porównaniu różnych statu, na przykład Statua Wolności jest sporo mniejsza od tego i Ta indonezyjska wyspa to też dla wielu miejsce jogi i wyciszenia. Na ekranie końcowym i w opisie filmu umieszczę linki do filmów z atrakcjami obu tych miejsc. Bali to niezwykle mili ludzie, pomocni, uśmiechnięci. Na Zanzibarze też nie spotkały nas żadne przykre sytuacje ze strony lokalnych ludzi. Wiadomo, i tutaj widzą w nas turystów i możliwość zarobku, będą więc mili dla nas. Ale często też spotkaliśmy prywatne osoby, które pogadały, zapytały skąd jesteśmy i nic na sprzedaż nie oferowały.
Obie wyspy mieliśmy okazję zwiedzić wszerz i wzdłuż, zarówno w dzień i w nocy i ani razu na żadnej z nich nie czuliśmy się zagrożeni nawet przez chwilę. Na Zanzibarze chodziliśmy po lokalnych wioskach w nocy. Stone Town po zachodzie słońca. Na Bali eksplorowaliśmy wieczorami Canggu i okoliczne wioski, gdzie mieszkaliśmy. Na obu wyspach było naprawdę bezpiecznie. Słyszeliśmy historię, że na Zanzibarze komuś zginął plecak zostawiony zbyt blisko okna, gdzie była tylko moskitiera, a na Bali o tym, jak ktoś wszedł do hostelu, wziął 2 plecaki i wyszedł, a na kamerze nie było widać twarzy. Także oczywiście trzeba uważać, tak jak wszędzie. Jednak osobiście nie spotkaliśmy bezpośrednio jakichkolwiek zagrożeń. Aby zwiedzić wyspę Bali, można wynająć samochód, skuter, wziąć taksówkę czy przewodnika z jego własnym transportem. Nie trafiliśmy na jakieś formy transportu publicznego dla turystów. Słyszeliśmy o jakichś busach oferujących transport pomiędzy większymi miastami, ale nigdy jakoś na nie nie trafiliśmy. Na Bali działa Grab i Gojek, czyli odpowiedniki naszego Ubera czy Bolta. Tymi pojazdami można się poruszać po wyspie taniej niż na przykład taksówkami. W naszym filmie Jak zorganizować niedrogie wakacje na Bali wspominamy, gdzie można wypożyczyć skuter w dobrej cenie i jakie aplikacje warto mieć, wybierając się na Bali. Zdecydowanie najpopularniejszym środkiem transportu na Bali będzie skuter. Na Zanzibarze również można wynająć samochód, skuter czy wziąć taksówkę. Na obu wyspach można też wynająć samochód razem z kierowcą i o dziwo, na obu z nich nie jest to wcale dużo droższa opcja niż sam samochód. Na Zanzibarze jest dość popularny transport o nazwie Dala Dala, czyli takie ich lokalne autobusy i busy. Dala Dala, lokalny transport, autobusy, tutaj jest cała normalnie jakaś stacja przesiadkowa. Nimi za niewielkie pieniądze można dostać się nawet na drugi koniec wyspy. Także jeśli chodzi o poruszanie się po wyspie, opcji transportu publicznego więcej znajdziesz na Zanzibarze. Jak już mowa o poruszaniu się, to należy wspomnieć, jak wygląda ruch na obu wyspach. Więc i na Zanzibarze, i na Bali jest lewostronny ruch. Należy mieć to na uwadze, jeśli ktoś nie czuje się komfortowo w prowadzeniu auta po lewej stronie drogi. Po Zanzibarze, po głównych drogach będzie się podróżowało przyjemnie i w miarę komfortowo. Jednak są miejsca i boczne drogi, które są w bardzo złym stanie, a czasami jest ich wręcz brak. I trzeba jechać na przykład do hotelu bardzo powoli po wybojach. Ruch na wyspie jest niewielki, może poza Stone Town i jeździ się dość komfortowo. Jedynie uprzykrzające życie mogą być częste kontrole policji, ale jeśli nie łamie się przepisów, to nie są one groźne. Good afternoon. How are you? Good, Good? all good. Okay, can I see your license, please? Of course. W całym naszym życiu, i to łącznie, czyli w życiu Łukasza i w życiu moim, nie byliśmy tak często zatrzymywani przez policję jak na Zanzibarze w ciągu 4 dni. Na Bali polecam wynajęcie skutera, bo drogi w okolicy większych miast są tak zakorkowane, że spędzisz masę czasu stojąc w korkach. Skuterem korki można omijać, chociaż trafiają się miejsca, gdzie nawet skutery się zakorkowują. Ogólnie poruszanie się po miejscowościach jak Canggu, Ubud czy stolica wyspy to raczej udręka. Poza tymi miejscowościami jest już znacznie lepiej. Na obu wyspach będą dostępne opcje street food w bardzo atrakcyjnych cenach. Na Bali będzie to szło bardziej w kierunku dań z ryżem, a na Zanzibarze lokalny street food to najczęściej kurczak, frytki i surówka lub może jakaś ryba. Na Zanzibarze zjesz naprawdę świetne owoce morza. Jeśli jednak będziesz mieć chęć na bardziej europejską kuchnię, to wybór będzie już mniejszy. Trudniej tutaj o dobrego burgera czy pizzę. Tutaj burgery mają, nawet takie jak europejskie praktycznie. Burger, słuchajcie, bardzo podobny do tego z McDonald's, naprawdę. Taki, nie jest taki sam, ale jakbym miał go do czegoś porównywać, to właśnie chyba do Maka. I do tych takich tańszych burgerów, tych takich, co były kiedyś tam po 2-3 zł. Smakowo, bo on jest sporo większy i ma 3 kotlety. Taki zestaw kosztuje 22 000 szylingów tanzańskich, czyli prawie $10, tak 9,70 powiedzmy. Czyli ceny typowo europejskie moim zdaniem, ale tutaj nie ma konkurencji. Jak nie zjecie tu burgera, to znaczy są niby po 5000, ale ponoć to wszystko jest słabe. Takie rzeczy będą o wiele łatwiej dostępne na Bali. Tam jest o wiele większy wybór jedzenia z różnych zakątków świata. Bardzo smaczne burgery, prawda? Super też sałatka, ale ceny bardziej europejskie. Za 2 burgery, frytki, dużą sałatkę z tuńczykiem, taki pokeball. Ale to była jeszcze kombucha, jeszcze shot taki zdrowy ze spiruliną, także trochę tego Tak, zjedliśmy. troszkę tego było i zapłaciliśmy 27 euro. Na jedzenie dosyta. W Polsce byśmy chyba nie zjedli tyle za takie pieniążki, nie wspominając już o Europie Zachodniej. Także myślę, że nie ma i tak tragedii, pomimo tego, że to była jedna z droższych knajp. Takie. Najdroższa nasza w ogóle chyba kolacja. Tak, nasza najdroższa kolacja. W lokalnym barze, takim jak tutaj widać za mną, przy samym oceanie można zamówić sobie jedzenie, na przykład nasi goreng za 15 000, czyli nawet niecałe 1 euro.
Bali też daje możliwość zamówienia jedzenia na dowóz przez aplikację, czego nie spotkaliśmy na Zanzibarze. Na Bali ogólnie znaleźliśmy więcej miejsc z tanim jedzeniem, ale restauracje typowo turystyczne będą już dość drogie i cenowo przypominają te w Europie. Moi drodzy, takie danie kosztuje 35 tysięcy, czyli 2 euro, może 10 centów. A ta miejscówka, moi drodzy, to jest bardzo blisko naszego hotelu, czy tam guest house'u. Tutaj jest naprawdę bardzo atrakcyjnie cenowo, bo tu prawie nie ma turystów, prawda? Natalia w tym miejscu podliczyła całe menu i zamawiając sobie wszystko, co jest w menu, zapłacicie 17 euro. To jest miejsce, gdzie są praktycznie sami lokalni, dlatego mi się wydaje, że jest tak tanio. Tak, jedzenie na Bali będzie, myślę, że tańsze niż w Europie, to na pewno, a w niektórych przypadkach bardzo tanie. Musimy was przed czymś ostrzec. Nie próbujcie tego nigdy, bo uzależnicie się tak jak my. To jest najlepszy deser świata. Jeśli chodzi o sporty wodne, to zarówno Bali, jak i Zanzibar mają tutaj ogromne pole do popisu. Bali to doskonałe miejsce na surfing, natomiast wschodnia część Zanzibaru to idealne warunki na kitesurfing. Także tutaj to tylko kwestia, który sport bardziej Cię interesuje. Obie wyspy są piękne i mają świetne plaże, jednak naszym skromnym zdaniem to Zanzibar ma jedne z piękniejszych plaż, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Kolor wody też naszym zdaniem wygrywa na Zanzibarze. Jak to powiedział nasz znajomy podróżnik Kuba, jak widziałeś plaże na Zanzibarze, to ciężko, aby jakieś inne zrobiły na tobie duże wrażenie. Na obu wyspach często trzeba będzie się targować. W turystycznych miejscach, zarówno na Bali, jak i Zanzibarze, słyszeliśmy cenę 5 lub nawet 10 dolarów za magnes na lodówkę. Czasami ceny są jeszcze bardziej z kosmosu. Podobnie było z owocami. I tu dostawaliśmy często dość wysokie ceny na dzień dobry. Na Zanzibarze jednak będą częściej podchodzić do ciebie, próbując ci coś sprzedać. Na Bali przeważnie czekali, aż to my podejdziemy do nich. No bo... No thank you. No. Obie wyspy dają możliwość fajnego pobawienia się i balowania do białego rana, jednak styl tych imprez będzie nieco inny. Na Zanzibarze najlepsza impreza, na jakiej byliśmy, to Full Moon Party w Kendwa. Świetny klimat, dużo afrykańskich rytmów, więc coś innego niż imprezy u nas, no i świetna zabawa do białego rana. Bali z drugiej strony ma swoje imprezowe miejscowości, jak na przykład Kuta. To miejsce jest często porównywane do Ibizy. Wiele świetnych imprez znajdziesz też w Canggu czy Seminia. Tego typu miejsc będzie na Bali zdecydowanie więcej, więc jeśli jesteś typem imprezowicza, to będzie to chyba lepszy kierunek. No i moi drodzy, tam na górze to jest Old Man's, jedna z popularniejszych knajp tutaj przy plaży. A tu jest zawsze muzyka na żywo. Zaraz przy wejściu na plażę. Moi drodzy, życie nocne w Canggu dopiero się rozkręca, a na nas już czas. Na Zanzibarze można dostać więcej rzeczy niż początkowo nam się wydawało. Są sklepy całodobowe, gdzie dostaniesz europejskie produkty, alkohole, napoje, takie jak kombucha i tym podobne. Produkty, ciasteczka, jest dość drogo, zwłaszcza za te europejskie produkty. Woda kosztuje normalnie, tak jak w każdym innym sklepie gdzieś tam na ulicy. Kiedy potrzebowałem kabel USB, też nie było problemu z zakupem go w Stone Town. Jeśli natomiast przyszłaby potrzeba zakupienia np. drona, to już byłby pewnie z tym większy problem. Na Bali znajdziesz sklepy z akcesoriami do kamer i aparatów, dronami, sklepy z odżywkami białkowymi, a nawet zabawkami dla dzieci. Apteki też bardzo fajnie wyposażone. Ale powiem wam, mają tutaj fantastyczny wybór w tych sklepach. Apteka, ale taka w połączeniu z drogerią. I takie mają fajne marki, kremy z filtrami i kosmetyki. Innymi słowy, na Bali znajdziesz prawie wszystko, czego możesz potrzebować. Na Zanzibarze też są apteki. Jest też apteka, gdzie kupicie też kosmetyki, także jakby ktoś potrzebował jakieś leki, w parze jest na miejscu. Ale wybór będzie zdecydowanie dużo mniejszy w porównaniu z Bali. No ale nie każdy jeździ przecież na wakacje na zakupy, także ten punkt będzie chyba ważniejszy dla osób myślących o przeprowadzce w te miejsca niż o wakacjach tam. Moi drodzy, supermarket na Bali. Nawet tutaj trafiliśmy na polski akcent. Obie wyspy będą miały dość duże rozbieżności cenowe w zależności od miejsca i jakości produktów czy usług. Na obu wyspach można dobrze i niedrogo zjeść, ale będą też restauracje, w których przyjdzie za obiad zapłacić nawet więcej niż u nas. Usługi będą przeważnie bardzo tanie. Zaklejenie koła na Zanzibarze kosztowało nas $1. Wymiana oleju w skuterze na Bali. Moi drodzy, ta usługa kosztowała nas 20 tysięcy, czyli euro z haczykiem. Tutaj nie będę wdawał się w szczegóły poszczególnych produktów czy usług, ale jeśli wziąć pod uwagę całokształt, to Azja będzie jednak tańsza niż Afryka. To częściej w Afryce usłyszysz cenę z kosmosu i trzeba się będzie ostro targować albo po prostu odejść i szukać dalej.
Taki kosz wiklinowy $20 to pierwsza cena, którą podaję. Podejrzewam, że do połowy można to stargować, czyli pewnie za dyszkę by poszedł. Na obu wyspach nie mieliśmy większych problemów z porozumiewaniem się w języku angielskim. Wszystkie osoby pracujące z turystami, czyli w sklepach dla turystów, w barach, taksówkarze Hello, my name is Mohammed from Zanzibar. czy przewodnicy posługiwali się w większym lub mniejszym stopniu językiem angielskim. These people they're searching the seaweeds. Okay. Yes, because this place also it's a place of the seaweed. You can have a lot of the seaweeds for large quantity. Jednak Zanzibar to miejsce, gdzie wielu lokalnych przewodników nauczyło się języka polskiego. Gdzie się nauczyłeś polskiego? Ja nauczyłem się polskiego tutaj na Zanzibarze, tu na plaży. Okej. Na plaży pracuję, czy tutaj często spotkam się z Polakami, porozmawiamy, pogadamy się. Wyspa ta stała się tak popularna wśród naszych rodaków, że udało nam się spotkać naprawdę biegle mówiących po polsku lokalsów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Lukas. O, pan nagrywa cały Lukas? czas. Super. Tak? Skąd wiesz? No na YouTubie. Tak? Ja lubię oglądać tak w YouTubie tam, nie? Naprawdę? Filmik, tak. To znasz nas z YouTube'a? Tak, bo jestem... Na obu wyspach można zorganizować sobie dość tanie wakacje i mówimy o tym, jak to zrobić w innych filmach na naszym kanale. Linki do tych filmów umieszczę na dole w opisie tego filmu. Porównując całą wyprawę, to zazwyczaj będzie tak, że na miejscu wszystko uda się ogarnąć taniej na Bali, ale transport do Indonezji wyjdzie drożej ze względu na odległość. My leciliśmy w oba te miejsca liniami Qatar Airways i na Zanzibar leci się niecałe 6 godzin do Doha, gdzie jest przesiadka i później jakieś 5,5 godziny i już na Zanzibar. Na Bali trzeba najpierw dotrzeć do Doha, czyli niecałe 6 godzin i później leci się prawie 10 godzin na Bali. Dlatego zazwyczaj kiedy szukamy biletów, to Zanzibar wychodzi taniej. Obie wyspy będą miały swoje minusy. Na przykład na Zanzibarze myślę, że dużym minusem będzie bieda. Tam wychodząc na wioskę będzie można zobaczyć naprawdę żyjących w biedzie ludzi. Na Bali minusem będą bezdomne zwierzęta. To jest chyba jedyna rzecz, która jest takim ogromnym minusem wyspy. Bezpańskie psy, tutaj nikt tego nie kontroluje, one się rozmnażają, chodzą wszędzie, czasami są naprawdę takie zabiedzone i no to jest taki jedyny, mi się wydaje, minus tego wszystkiego. Bali też nie jest bogatym miejscem, ale myślę, że ludzie żyją w warunkach lepszych niż na Zanzibarze. Słuchajcie, lokalni ludzie są tak mili, że jest taki mały warung, czy taka lokalna knajpka i spytaliśmy toaletę, to nam pozwolili skorzystać z ich takiej przydomowej. Normalnie zaprowadzili nas 20-30 metrów w głąb, tam sobie mieszkają, są ich domki i mogliśmy skorzystać z toalety, także bardzo mili ludzie. Jeśli ten film jak dotąd okazuje się przydatny, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Wiem, że pewnie często to słyszysz, ale to naprawdę pomaga kanałowi. Z góry dziękujemy. Naszym zdaniem oba kierunki są piękne i każdy z nich ma swoje zalety. Myślę, że nie można powiedzieć, że wygrywa jeden lub drugi. Znaczy się można, jeśli ktoś ma jakieś określone preferencje. A jeśli mamy być obiektywni, to jest ciężko wybrać wygranego w tej batalii. Myślę, że musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czego szukasz na wakacjach i wtedy podjąć decyzję. A najłatwiej będzie ją podjąć, jeśli obejrzysz te dwa filmy pokazujące jak i za ile zorganizować sobie wakacje na każdej z tych wysp. Zatem do zobaczenia w tamtych filmach. Cześć!